Cześć gracze. Chciałbym dzisiaj poświęcić chwilkę czasu na nagrody z wydarzenia Future Tycoon, a mianowicie co jako gracz free-to-play, mający jednak trochę zaangażowania w grę, jest w stanie wyciągnąć z tego wydarzenia. Obecnie mam 6700 żetonów wydarzenia, na który zużyłem około 350 kostek. Wszystkie kostki, które dostałem na to wydarzenie, pochodzą z wydarzenia Jungle Games oraz wpadały z złotych jajek, takich jak tutaj. Także wynik, który zrobiłem, jest całkowicie wynikiem gracza free-to-play, stąd też chciałbym się wypowiedzieć, co można za to kupić, albo czego nie można i dlaczego nie można. Także przejdźmy do sklepu tego wydarzenia. No i oczywiście pierwsze dwie pozycje to jest 30 000 za skrzydła, 10 000 za skórkę kwatery głównej, całkowicie poza zasięgiem. I gdybym nie miał Sentinela, albo gdy wy nie macie tego Sentinela, to jak najbardziej polecałbym jego kupić z tego względu, że ma bardzo dobre statystyki, które dodaje po 6% zdrowia i zabójczości oddziałów, co jest bardzo duże. Dodatkowo tam jest 15 aż punktów do kolekcji, więc naprawdę warto. Kolejną rzeczą, którą można kupić w tym sklepie, są oczywiście certyfikaty adopcji Fenka oraz kota piaskowego, oczywiście poza zasięgiem graczy free-to-play. I z racji tego, że nie mogę mieć tych zwierzaków, no to jeżeli chodzi o ich umiejętności czy możliwości rozmnażania tych zwierzaków, no to całkowicie odpada, nie jestem tym zainteresowany. Tak samo jak poradniki do ulepszania właśnie tych umiejętności zwierzaków. Z tego względu, że nie biorę się za rozmnażanie zwierzaków, Pet Medical Kit, Evolution Serum czy Power Bites, czy tak między nami nazwane kapsułki Korega, są poza zasięgiem mojego zainteresowania. Kolejną rzeczą są bilety do loterii, ale z tego względu, że nie biorę udziału w takich rzeczach, w takich wydarzeniach, nie brałem w ogóle pod uwagę zużywania tych biletów tutaj. Po pierwsze, nie mam nigdy szczęścia w tego typu wydarzeniach, po drugie, samo zainteresowanie graczy oraz nagrody, które można tutaj wygrać, są bardzo niskie, 100, 60, 40, biorąc pod uwagę, że ktoś wygrał, ja bym wygrał w takiej loterii, no to jakbym wygrał 75 żetonów, to czułbym się zażenowany, a nie szczęśliwy, więc nie biorę udziału w tego typu wydarzeniach, tak jak tutaj widzicie, nic tutaj nie ma. Wróćmy do sklepu wydarzenia. Także skończyliśmy mniej więcej tutaj i lecimy dalej. Później mamy skórki kwatery głównej do kolekcji, ale jeżeli nie brakuje Wam bardzo mało punktów do tego, aby wskoczyć na wyższy poziom kolektora, no to ja nie polecam wybierania tego, ponieważ są inne rzeczy, które są zdecydowanie bardziej potrzebne do rozwoju statystyk, do rozwoju konta, niż właśnie skórki kwatery głównej. Mianowicie są to, tak, dokładnie, znowu sentinele. Także jeżeli nie macie któregoś z tych sentineli, tych pudełek z prezentami obleczone w balony, no to jak najbardziej zalecam wykupienie tych nagród. Ponieważ sentinele mają dużo punktów do kolekcji oraz mają zauważalny wpływ na rozwój statystyk. Jeżeli chodzi o skórki marszu, nie polecam, to jest jakby ostatnia rzecz, która byłaby potrzebna do rozwoju konta, bo skórki marszu, oprócz tego, że są potrzebne do kolekcji, to tylko przyspieszają nam marsz, kiedy atakujemy zainfekowanych, a to nie jest najpotrzebniejsza rzecz, jeżeli chodzi o nasze konto. Kolejnymi rzeczami są oczywiście ramki na awatary, to też pomijamy małe statuetki, czyli te, które dają wyłącznie statystyki i dają ich mało, a potrzeba ich dużo, to omijamy. I w końcu zostaliśmy prawie na samym końcu z tym, co jest tak naprawdę najlepsze. I teraz mam dwie drogi. Pierwszą drogą jest taka, że jeżeli nie macie złotych zwierzaków, to tutaj przedostatni punkt to jest Random Legendary Pet Crate, czyli losowe zdobycie certyfikatu adopcyjnego dla złotego zwierzaczka, czyli mamy tutaj złotego Dobermana, złotego Tygrysa Bengalskiego i złotego Seeker Falcona, czyli raroga zwyczajnego.
Warto jest tutaj kupić 3-4 skrzynki z racji tego, że może się trafić w ten sposób, bo to są losowe skrzynki, że trafią się nam dwa te same zwierzaki. A jeżeli w przyszłości będziemy chcieli wziąć udział w wydarzeniu Survivors Fair, w którym właśnie te zwierzaki mają swoje odzwierciedlenie w punktach, które zdobywamy właśnie w tym budowaniu mini zoo, warto jest mieć te złote zwierzaki, ponieważ one dają ich prawie najwięcej. Kolejne rozwidlenie dróg to są statuetki albo skórki Angeliki. Wcale nie ciężko jest mi tutaj podjąć decyzję, ponieważ ja ani Angeliki, ani Seliny z racji mojego konta, rozbudowy oraz na razie niepewnych wydatków w przyszłości nie mam w planie rozbudowywać, więc jeżeli Wam brakuje bardzo mało fragmentów, żeby zrobić Angelikę bądź Selinę użyteczną, można kupić te fragmenty skórki i później poddać je do recyklingu, aby otrzymać uniwersalne fragmenty bohaterów Super Operative. Jeżeli o mnie chodzi, no to w grę wchodzą tylko i wyłącznie ultra statuetki i to będą te, które tutaj widzicie, żeby podnieść całą kolekcję na poziom drugi, czyli zarówno Scorch Shell, jak i Icy Gaze to są rzeczy, na które ja poluję w tej chwili, z tego względu, że jeżeli wejdziemy tutaj opis kolekcji, wyjdźmy stąd na chwilę, wejdźmy kolekcję, Memorial Status i Season of the Wild. Tutaj mamy 4 ultra statuetki i właśnie mamy informację, że za wbicie całej kolekcji na poziom drugi odblokowuje się nam nowy ultra skill, nowa ultra umiejętność, która na pierwszym poziomie co 4 tury daje nam 50% szans na to, że zwiększy nam się efekt umiejętności o 0,7% aż do końca walki. Także jeżeli o mnie chodzi, co mógłbym Wam również zaproponować, to właśnie podnoszenie ultra statuetek, nawet nie po to, żeby zwiększyć samą umiejętność pojedynczej ultra statuetki, tak jak macie tutaj, ale właśnie aby podnieść i wystartować z dodatkowym bonusem, z dodatkową umiejętnością pasywną, czyli tą, która działa zawsze, która będzie z Wami obecna w każdym marszu, w każdej walce, w każdym wydarzeniu. Także taka moja rada na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że Wam się również bardzo dobrze udało punktować w tym wydarzeniu i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego wideo. Cześć!